Cześć, tu Kasia, witam Was serdecznie na moim kanale Darty Beauty i w dzisiejszym filmie mam dla Was tutorial makijażowy, w którym postanowiłam upodobnić się do Daenerys Targaryen z Gry o Tron, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. No dobra, więc zaczynamy i na początek biorę kredkę z Golden Rose i tą częścią z taką fajną szczoteczką wyczeszę sobie moje dosyć niesforne brwi. I teraz biorę sobie rozświetlający korektor z Sephory i będę starała się zasłonić dół moich brwi, ponieważ Daenerys posiada bardzo proste brwi, a moje są skierowane przy wewnętrznej części trochę na dół, więc o ciupinkę postaram się je sobie zakryć. Następnie wracam do tej samej kredki z Golden Rose, jest to Long Stay Precise Brow Liner w kolorze 101. I słuchajcie, tutaj trochę trzeba się namęczyć, ponieważ staram się w miarę odwzorować kształt brwi Daenerys. One, jak mówiłam, są proste, na końcu się trochę zakrzywiają wręcz w dół, więc staram się po prostu tą kredką nadać im jak najlepszy kształt. Jeszcze używam sobie pomady z Inglota w kolorze numer 12 razem z Duralinem oraz skośnego pędzelka i staram się to wszystko doprecyzować. Na koniec jeszcze wszystko utrwalam żelem do brwi o kolorze mahogany od Bobbi Brown. Chcę po prostu, żeby te brwi jak najdłużej zostały na swoim miejscu. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Teraz przechodzę do paletki z Urban Decay i zaczynam od cienia o nazwie Tempted i nakładam go jakimkolwiek pędzelkiem do blendowania w załamanie mojej powieki. Nie najlepiej sprawdza się pędzelek z MACa numer 217. I też tym cieniem pokrywam całą powiekę. Następnie nabieram najciemniejszy bronzer z paletki do konturowania NYXa na ten sam pędzelek i trochę przyciemniam kąciki moich oczu. Staram się to wyciągnąć jak najbardziej na zewnątrz. Później na jakikolwiek płaski, szeroki pędzelek nabieram cień o nazwie Glow i to jest taki rozświetlający cień, który nakładam pod łuki brwiowe. Chcę po prostu wszystko sobie tutaj jak najlepiej rozświetlić, żeby te brwi były jeszcze bardziej wyraziste dzięki temu. Następnie tym samym pędzelkiem, którego używałam wcześniej, nabieram najjaśniejszy bronzer z paletki NYXa i sobie trochę tutaj podkonturuję tę część nosa, ponieważ ja zauważyłam, że u mnie to wygląda trochę inaczej niż u Emilie Clarke, więc muszę to wszystko sobie odrobinę przyciemnić. I jeszcze konturuję sobie mój nos, ponieważ mój nos jest zdecydowanie szerszy i trzeba go odrobinę skrócić. Jeszcze przyciemnię go trochę po bokach. I tutaj w załamania. I jeszcze tutaj przyciemniam sobie łuk Kupidyna, ponieważ u Emilii jest on bardzo widoczny. Słuchajcie, ja współczuję Emilie Clarke, czyli aktorce, która gra Daenerys, jak wszyscy odtwarzając ten makijaż analizują po prostu krok po kroku jej twarz. To musi być naprawdę dziwne uczucie. Odrobinę na brodę pod usta. Następnie biorę eyeliner z NYXa i robię sobie kreskę, ale jakby tylko w zewnętrznej części oka, ponieważ ja po prostu muszę sobie tutaj trochę zmienić kształt mojego oka, muszę pociągnąć je trochę do góry. Teraz wracam do koloru Tempted z paletki, tylko tym razem biorę drobny pędzelek z Hakuro numer H76 i będę sobie przyciemniać tej dolną powiekę. Nakładam cień do kącików, a później zjeżdżam trochę na dół jakby pod moją powiekę, jeśli można tak powiedzieć. Dzięki temu oko wydaje się optycznie większe.
I jeszcze wszystko przyciemniam tym samym najciemniejszym bronzerem z paletki z NYXa. Ale już staram się robić to dużo delikatniej. I teraz pora na cielistą kredkę Catrice Made to Stay Inside Eye i nakładam ją na linię wodną, oczywiście aby powiększyć moje oczy. I tutaj jeszcze postanowiłam sobie odrobinkę rozblendować cienie i wyciągnąć je jak najbardziej na zewnątrz. Nabieram sobie kolor Glow pędzelkiem z Zoewy numer 223 i będę nim rozświetlać wewnętrzne kąciki oka. Teraz pora na tusz do rzęs, jak zwykle Better Than Sex Mascara firmy Too Faced. Ja nie nakładam sztucznych rzęs w tym wypadku, ponieważ uważam, że zdecydowanie nie są one potrzebne. No i pora na konturowanie twarzy. Nakładam najjaśniejszy bronzer pędzelkiem z Hebe numer F10. I standardowo konturuję sobie tutaj całą twarz. Robię to dosyć solidnie, ponieważ moja twarz jest dużo bardziej okrągła niż twarz Emilii. I jeszcze tym samym pędzlem nakładam sobie najciemniejszy bronzer, tylko odrobinkę. Ja wiem, że to wygląda bardzo mocno, ale ja zaraz tym pędzlem sobie wszystko rozblenduję. Następnie pora na koralowy róż z Vibo o numerze 5 i nakładam go pędzelkiem z Zoewy numer 128. Daenerys w niektórych scenach ma aż zadziwiającą ilość różu na swoich policzkach, ale ja tutaj ściągam sobie nadmiar pędzlem do pudru. I jeszcze pora na złoty rozświetlacz z paletki, jak zwykle nakładam go pędzelkiem z Hebe numer F04. To jest bardzo delikatny rozświetlacz, tutaj nie przesadzam. I jeszcze biorę drobniejszy pędzelek, Glam Brush dokładnie numer O2 i nakładam rozświetlacz pod brwi. Także nad usta na łuk Kupidyna i tutaj nakładam dosyć solidną ilość, ponieważ usta za chwilę będę obrysowywać. Jeszcze tutaj poprawiam sobie wewnętrzne kąciki oka. No i teraz pora na usta. Używam do tego konturówki z Inglota o numerze 501. I słuchajcie, jeżeli chodzi o Emilię, to jej kształt ust jest kompletnie inny niż mój. Mianowicie jej górna część ust jest dużo większa niż ta dolna. U mnie prezentuje się to dokładnie odwrotnie, więc ja muszę sobie tę górę dosyć tutaj stanowczo obrysować. Też usta Emilii są jakby skierowane trochę do dołu, więc dlatego te moje usta będą wyglądały dosyć specyficznie. I ja wszystko wypełniam sobie konturówką. Jeszcze biorę sobie podkład, który nakładałam wcześniej na twarz poza kamerą i jeszcze bardziej staram się zmniejszyć moją dolną wargę, żeby moje usta jak najbardziej przypominały usta Daenerys. No i tak to się prezentuje. Jeszcze soczewki, fryzura, no i gotowe. No i to by było na tyle. Słuchajcie, Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli mój tutorial przypadł Wam do gustu, to możecie zostawić mi łapkę w górę, a jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego rodzaju filmów, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału Arte Beauty, a także do obserwowania mnie na moim Instagramie, Snapchacie oraz Facebooku, a to wszystko pod nazwą Arte Beauty. No i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia!